Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie. Z okazji Dnia Tolkienowskiego przygotowaliśmy dla Was dziś coś wyjątkowego. Herbatka Aragorna. Herbatka mówię celowo, ponieważ w Śródziemiu nie znano jeszcze tak szeroko herbaty. No, o samym Tolkienie na pewno wiecie niejedno. Musicie wiedzieć, że wokół postaci i dzieł samego Tolkiena gromadzi się wiele osób tworzących kluby, społeczności, rekonstruujących w ogóle wydarzenia, stroje, uzbrojenie z realiów książki i świata tolkienowskiego. Tolkien położył właściwie podwaliny pod całe fantasy. Był jednym z pierwszych pisarzy. Stworzył świat, który mniej lub bardziej zmieniony pojawia się właściwie w wszystkich dziełach fantasy do dzisiaj. I społeczności, o których mówiłem, potrafią rekonstruować pismo elfów, język elfów, krasnoludów, rekonstruuje się bitwy konkretne, które miały miejsce w książce. No i kuchnie. Kuchnie również. W zakamarkach internetu, już właściwie na samym końcu internetu, znalazłem księgę z przepisami właśnie z Władcy Pierścieni. A tam wśród licznych przepisów na grzyby Merego, na marmoladę Bilba znalazła się również herbatka Aragorna. Herbata, którą to niby Aragorn leczył Froda, podczas gdy ten został zraniony przez Nazgula, tym zaklętym, przeklętym ostrzem. Tam, jak pamiętacie może z fabuły, chodziło o królewskie ziele, które znaleziono w lesie. No a tutaj rekonstruktorzy przygotowują herbatę, która co więcej działa leczniczo, ponieważ jest to, zobaczycie sami, coś, co właściwie powinno wpływać na przeziębienia i choroby. W opisie pisało, że działa na ludzi, elfy i hobbity. Właściwie na elfy nie powinno, bo w sumie one chyba raczej nie chorują. No i oczywiście krasnoludy. Postaramy się za to przygotować taką herbatkę. Mam nadzieję, że będzie smaczna. Aby przygotować herbatę Aragorna, potrzebujemy nieco dość dziwnych składników. Potrzebna nam cytryna, czosnek, kłącze imbiru, miód pszczeli i wyciąg z echinacei. Tutaj mamy krople. Jest to herbata lecznicza, zdrowotna, na przeziębienia, ale brakuje nam jeszcze mięty, świeżej mięty. Ale jesteśmy w lesie, na pewno coś się gdzieś tutaj znajdzie. Jest i świeża mięta. Potrzebujemy około 7-10 listków. Urwijmy parę gałązek po prostu. Myślę, że wystarczy.
rozpalony, woda się grzeje. Zaczynamy dodawać składniki, bo już prawie się gotuje. Najpierw mięta. Tak jak mówiłem, około 10 listków. 9, i taki wierzchołeczek. 10. Teraz po kolei kawałek imbiru. Wyrzucimy to, co przyschło. Damy ze 2 może. I uwaga, dość nietypowo, czosnek. Czosnek kroimy, nie miażdżymy. I to musi się gotować chwilę. Niech się gotuje kilka minut, a my w tym czasie pilnujemy ognia. Herbatka gotuje się nam już ostro. Zmniejszymy trochę ogień. I dodajemy sok z połowy cytryny. Myślę, że już jest gotowe. Zdejmiemy to z ognia. Nalewamy. Wpadają różne kawałki różnych rzeczy, ale nie ma się co martwić. Osiądą na dnie. Następnie łyżeczka miodu. Akurat tyle mamy, żeby się nie namarnowało w lesie. Rozpuszczamy. I syrop z echinacei. To taką esencję trzeba już sobie kupić albo przygotować samemu, chociaż echinacea to tak nie rośnie byle gdzie. Ma własności, które bardzo mocno wzmacniają układ odpornościowy. Dlatego właśnie jest składnikiem leczniczej zdrowotnej herbatki Aragorna. Dodajemy łyżeczkę. Bardzo ciekawy zapach. Przede wszystkim cytryna, czosnek i miód. Na zdrowie zatem. Bardzo dobre, pod warunkiem, że ktoś lubi czosnek, ale mleko z czosnkiem i miodem to nic nowego na przeziębienia, więc również ten smak nie powinien dziwić. Fajne, orzeźwiające i rozgrzewające. Bardzo dobra, rozgrzewająca, zdrowotna herbata Aragorna. Polecam wszystkim, nie tylko w chorobie i nie tylko fanom Władcy Pierścieni. Myślę, że nadaje się to na każdą okazję związaną z przeziębieniem i podejrzaną chorobą. A najlepiej smakuje przy ogniu. Jeśli macie kominek albo ognisko, polecam. Czytajcie Władcę Pierścieni, czytajcie Tolkiena, zaglądajcie na naszą stronę czajnikowy.pl i do zobaczenia w kolejnym odcinku.